W tym materiale chciałbym przedstawić przebieg nauki martwego ciągu w wersji sumo w przypadku osoby wykonującej to ćwiczenie pierwszy raz w życiu. W przypadku Pawła zdecydowałem się na zamianę klasycznej wersji ciągu na sumo ze względu na kilka czynników. Stosunkowo długie udo determinuje wyższą pozycję bioder, która ze względu na słabą elastyczność mięśni kulszowo-goleniowych nie może zostać przyjęta z zachowaniem odpowiedniej krzywizny kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, co na wstępie dyskredytuje poprawność wykonania martwego ciągu. Dodając do tej sytuacji korzystną budowę i poprawne zakresy w stawie biodrowym, uznałem, iż w początkowym etapie Paweł będzie wykonywał sumo. Kluczowym elementem treningu siłowego, a zarazem pierwszym etapem nauki jest znajomość i umiejętność wykonania ruchu hip hinge, który w przypadku martwego ciągu jest dominującą składową całego ćwiczenia. Jak widzimy, Paweł rozpoczyna przybieranie pozycji wyjściowej poprzez ugięcie kolan, praktycznie bez zgięcia w biodrach, czyniąc swoją pozycję wyjściową nieefektywną. Dodatkowo w międzyczasie Paweł został poinformowany o odpowiedniej pozycji kolana, uzyskiwanej poprzez odpowiednią rotację w stawie biodrowym. W tym wypadku była potrzeba ciągłej korekcji pozycji kolana. Podobnie jak podczas przybierania pozycji wyjściowej, tak również podczas fazy ekscentrycznej było wymagane wdrożenie hip hinge'a. Kolejnym elementem technicznym, który moim zdaniem jest niezwykle istotny, jest kontrola środka ciężkości. Paweł miał tendencję do przenoszenia ciężaru ciała na palce, czyniąc przez to swoją pozycję wyjściową nieefektywną. Kontrolując środek ciężkości, możemy znacząco wpływać na długość momentu siły czy poszczególne dźwignie, przez co maksymalnie wykorzystujemy swoją siłę na wykonanie danego ruchu, minimalizując straty sił na poszczególne kompensacje ruchowe i mięśniowe. Po kilku próbach, finalnie Paweł osiągnął dobrą kontrolę środka ciężkości, przez co mógł zakończyć etap nauki pozycji wyjściowej. Kontrola środka ciężkości oraz przyjęcie prawidłowej pozycji wyjściowej musi odbyć się przy udziale aktywnej pracy stopy, o której Paweł został poinformowany. Ostatnim etapem, który staraliśmy się zmienić, to sposób inicjacji ruchu, gdzie podczas oderwania Paweł miał tendencję do natychmiastowego wyprostu kolana, zwiększając jednocześnie pochylenie tułowia. Korygując ten element, została również poprawiona koordynacja ruchowa i mięśniowa. Do korekcji tego elementu wprowadziliśmy skuteczne pauzy pod kolanem. Kończąc trening, staraliśmy się skorygować pozycję bioder na wyższą, gdyż Paweł niejednokrotnie zbytnio je obniżał, przez co zamiast martwego ciągu mechanika ruchu przypominała przysiad. Kończąc, miejmy na uwadze, że nauka techniki to proces, gdzie musimy wielokrotnie powtarzać dane czynności, by nasza kora ruchowa uzyskała odpowiedni stopień kontroli i świadomości poszczególnych elementów ruchowych naszego ciała. Co więcej, nasza technika będzie ewoluować wraz ze zwiększeniem używanego obciążenia na zasadzie puzli, gdzie do fundamentalnych zasad będą dołączane kolejne elementy techniczne, jak na przykład uzyskiwanie i utrzymywanie sztywności. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, proszę zostaw łapkę, aby mógł wiedzieć, ile osób jest zaciekawiona przedstawionym materiałem.